Siemka, oto mój pierwszy poradnik z Medieval Dynasty z Kopa. Jeśli zaczynasz w starożytnu, pierwsze co robisz, wykonujesz zadania fabularne. Czysta karta to się nazywa. To jest taki początek, który cię wprowadzi do początkowych rzeczy, typu wytwarzania noża, jakiejś włóczni, ścięcia paru drzew, zebrania jakiejś słomy. I potem, jeśli skończysz ten prolog, przychodzisz sobie tutaj, gdzie zaczynałeś, pogadasz sobie z Sedowinem i pojawi ci się tu skrzynia z narzędziami, z łukiem i z początkowymi rzeczami, które umilą ci początek tej wspaniałej gry. Potem musisz niestety się zastanowić nad miejscem, gdzie będziesz chciał się osiedlić. Jest wiele bardzo fajnych miejsc typu tutaj, 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 tutaj. Musisz najbardziej zwrócić uwagę na to, żeby te miejsca były w miarę płaskie. Że jak będziesz budował sobie domy, warsztaty i tym podobne budynki, nie będzie żadnego problemu z postawieniem tego i zaplanowania sobie jakiejś tam początkowej wioski. Te miejsce tutaj, gdzie ci wskazuję ikonką, jest dosyć ważne. Dlaczego? Jest bardzo blisko tak naprawdę dwóch miast, w których będziesz latał bardzo często. Dodatkowo tu znajduje się kopalnia. Kopalnia daje ci bardzo duży start, takiego wręcz kopa na początek, bo będziesz mógł sobie na przykład bić szybko technologię budownictwa i będziesz mógł wybudować sobie lepsze domy, lepsze warsztaty i inne tym podobne rzeczy. Dodatkowo cały teren tutaj, są tutaj klony. Klony są tu, klony są tam i dodatkowo dużo sosnu tam jest dookoła. Klon daje ci na przykład 4 kłody, brzoza daje ci 2 kłody, a sosna daje ci na przykład 3 kłody. Tych kłód będziesz potrzebował naprawdę wiele. Moim zdaniem to najlepsze miejsce, żeby tutaj zacząć. Dobrze, zatem jeśli wybrałeś już miejsce na osadę, musisz teraz wybudować swój pierwszy dom. Przechodzisz na kół, budynki, domy. Masz mały, prosty dom. Gdy wybudujesz swój mały, prosty dom, wchodzisz sobie na M, technologię i masz technologię budownictwa. To odblokowujesz za wykonywanie czynności wydobywczych i budowanie struktur wydobywczych, czyli na przykład ścinanie drzew, wydobywanie jakichś minerałów z kopalni i tym podobnym. Potem masz kolejną technologię, to masz technologię przetrwania. To jest przeważnie technologia, na której wbijasz sobie level poprzez zabijanie zwierząt, łowienie ryb, ewentualnie stawianie jakichś pułapek. Kolejną technologią to jest technologia rolnictwa, no czyli jak sama nazwa wskazuje, czynności rolnicze, czyli będziesz miał na przykład, nie wiem, oranie pola, hodowla zwierząt. Kolejną, ostatnią technologią to jest produkcja. Produkcja jest bardzo ciężką technologią i najłatwiej też się z jednej strony ją wbija, bo już od samego początku. Bo chodzisz sobie w rękodzieła i tu masz każdą rzecz, którą wytworzysz, to ona ci nabija te punkty, które ci odblokowują technologię produkcji. Dobrze, gdy mamy wybudowany pierwszy dom i drzewko technologiczne, już coś tam poznaliśmy, musimy się na chwilę zatrzymać odnośnie budowania, wejść w zarządzanie i troszkę tutaj wytłumaczyć parę rzeczy. Pierwsze co najważniejsze to jest reputacja dynastii. Bez rekrutacji dynastii nie możemy nikogo rekrutować, więc nie będziemy mieć żadnych ludzi i nasza osada w sumie jako tako nie istnieje. Podatki się płaci tak naprawdę wiosną, po całym roku się tam zbierają, a potem musimy je zapłacić, inaczej stracimy reputację dynastii. Populacja to wiadomo, pracownicy, czyli tyle pracowników, co mamy zatrudnionych chwilowo. Jest 25/25, bo wszyscy mają gdzieś tam swoją pracę. Budynki to limit budynków wiadomo, żywność, woda, opał. To są potrzeby, które nasi osadnicy gdzieś tam potrzebują tych rzeczy. Każda pora roku odpowiada za inną potrzebę. Wiadomo, w zimę będzie więcej opału schodziło, jedzenia, wody znowu latem i już jak każda pora roku to wiadomo. Tutaj mamy 5 bardzo ważnych ikonek. Ludzie, ich nastrój, ich jakieś profesje. Na przykład stajmy na sekundę na profesję. Mamy tutaj szwacza, tak? Pierwsza ikonka to jest wydobywanie. Wydobywanie, ścinanie drzew, więc oni się nadają na górników. Im większy punkt, tym lepiej. Na górników, ewentualnie drwali. Druga ikonka to mamy łowców, no czyli tak naprawdę tylko do myślistwa. Trzecia ikonka to jest bardziej rozbudowana, bo to są farmerzy, czyli do hodowli zwierząt plus rola. Czwarte to jest dyplomacja. Dyplomacja to w ogóle nas nie interesuje w tym początku gry. I jeszcze jest łowiec, znaczy rybołówstwo. Dodatkowo wchodzimy sobie na kolejną ikonkę, to są ikonka domków. I tu już jest bardziej ciekawiej. Mamy domy, wydobycie, łowiectwo, rolnictwo i różne tam rzeczy.
Magazyny nas nie interesują. Produkcja. W produkcji mamy budynki, które wiadomo coś produkują, czyli dodatkowo ładują nam drzewko technologiczne produkcji. Wchodzimy sobie w taką kuchnię przykładowo. Tu wchodzimy w tą ikonkę i tu mamy co nasza produkuje. Tu mamy pokazany koszt, czyli wiemy co potrzebujemy, żeby to otrzymać. Nie potrzebuję jakichś innych rzeczy. To tutaj na przykład mamy już 3 rzeczy. Pokażę na zasadzie na przykład wydobycia. W wydobyciu mamy w drewutni i tutaj na przykład potrzebuję siekiery, tak? I jak zrobić, żeby on mógł normalnie używać tej siekiery? Do tego potrzebujemy magazyn zasobów, czyli coś takiego. Jeśli w magazynie zasobów posiadamy wszystkie jakieś te itemy typu siekiera, łopata, kilof, to on sobie automatycznie z tego pobiera. Nie musimy lecieć na przykład do takiej drewutni, do drwala i wkładać mu do tej skrzyni. Tylko wystarczy, żeby było wszystko w głównym magazynie. To samo się tyczy w zarządzaniu, jeśli wejdziemy żywności plus wody. To musi się znajdować w magazynie żywności, czyli tutaj. Bo jeśli damy wodę na przykład do magazynu głównego, to on tego nie będzie zaczytywał. Ludzie będą bardzo niezadowoleni. Potem przejdźmy do ikonek trzecich, to są uprawy, czyli tutaj możemy sobie zaznaczyć, jakie itemy mają sadzić. Możemy sobie wybrać cebulę, kapustę, marchew i zaznaczyć, że ma być 10 pól cebuli, 10 pól czegokolwiek. Dodatkowo zwierzęta. Zwierzęta jako tako możemy w większości tylko na tej zakładce sprzedawać, ewentualnie potem przerzucać do innych domów tam. Jest też coś takiego ważnego jak kontrola potrzeb ludzi. To jest bardzo ważne. To najlepiej sobie ustawić na samym początku, gdy zaczynamy grę. Wchodzimy w zasoby żywnościowe. Ja usuwam z zasobów żywnościowych coś, co jest przeważnie surowym produktem. Czyli jakieś ryby, mięso, ewentualnie coś, co będę używał do produkcji innych rzeczy, jakichś potrawek, czyli typowo jest na przykład kapusta usunięta. Można tak samo marchewkę usunąć. Bo inaczej, jeśli tego nie usuniemy, to nie będą nam te dobre rzeczy nawet zjadali i nie będziemy mogli czegoś lepszego przygotować. Możemy usunąć to, wejdźmy w zasoby wody. Tu w większości się tak naprawdę powinno usunąć wszystko. Wszystko powinniśmy tak naprawdę wyłączyć. Prócz po prostu wiadra z wodą. Bo to jest najtańsze dla nich, to im wystarcza. I nic więcej z tym nie robimy. Jeszcze mamy zasoby drewna, to też jest bardzo ważne. Usuwamy wszystko prócz opału. Żeby oni zużywali nam tylko opał, bo to jest dla nas najważniejsze. Dobrze, to będzie już koniec pierwszego poradnika i będzie za niedługo drugi. Dzięki, jeśli Ci podoba, zostaw komentarz i followka. Hej!